Krew nabiega mu do twarzy. Dodatkowo wydaje z siebie jakieś dziwne, chrapliwe odgłosy. Do tego wszystkiego zalewa się łzami i pokazuje być może cały garnitur swoich zębów. Pomyślelibyśmy, że tak właśnie wygląda ktoś, kto pewnym krokiem dąży do zejścia z tego świata. A tutaj nie. Tak właśnie wygląda ktoś, kto zrywa boki ze śmiechu i przynajmniej przez jakiś czas może zapomnieć o trapiących go problemach. A problemy przecież, jak i zdolność do ryknięcia śmiechem, mamy wszyscy. Zdolność do ryknięcia śmiechem. Ryczenie sugerowałoby coś zwierzęcego. I tak faktycznie jest. Już u naczelnych, między innymi u szympansów, możemy zaobserwować specyficzny sposób odsłaniania uzębienia, za pomocą którego komunikują one, że nie tylko daleko im do agresji, ale także, że być może jakieś pozytywne figle im w głowie. Człowiek dodatkowo dysponuje językiem, co umożliwia nam śmianie się z sytuacji li tylko słowem opisanej, a niekoniecznie z czyjegoś faktycznego grzmotnięcia na bananowej skórce. Humor potrafi cementować międzyludzkie relacje. Pokazuje nam także, czasem bardzo dobitnie, z kim nadajemy na tych samych falach. Nie bez kozery więc mówimy o humorze brytyjskim, niemieckim czy amerykańskim. No i faktycznie już badanie Richarda Wisemana pokazało, że różne nacje mają słabość do różnych typów dowcipów, różnych zarówno w konstrukcji, jak i w tematyce. Humor jest więc bez wątpienia zjawiskiem społecznym, ale także intelektualnym, ponieważ wymaga niezwykłej elastyczności mentalnej, dodatkowo czerpie z zaskakującego kontrastu, a żart żyje z wpuszczenia słuchacza, przynajmniej na początku, w przysłowiowe maliny. W moich badaniach opiszę konkretne metody i sposoby, które wykorzystuje się, by rozśmieszyć odbiorcę w spontanicznych żartach mówionych. Dodatkowo postaram się wskazać na ewentualne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami metod, jak i rodzajami humoru, na przykład humorem czarnym. Dokonam tego przez analizę wybranych fragmentów brytyjskich i niemieckich programów typu panel shows, w których zaproszeni goście żartują w sposób błyskotliwy, spontaniczny, z zaplanowanych tematów. Pozwoli to lepiej zrozumieć, w jaki sposób na świat patrzy przynajmniej duża część rodzimych użytkowników języka angielskiego i niemieckiego. A z użytkownikami tych języków nawiązujemy przecież liczne relacje biznesowe, gospodarcze, polityczne i naukowe. Dziękuję.